W jaki sposób ty masz być słowny, jeżeli ludzie kłamią? Biznes premiuje przewidywalność. Za przekazanie komunikatu odpowiada nadawca, czyli to jest twój problem. Ktoś mi powiedział, że no bo wy tacy uprzejmi jesteście. Zawsze powiecie dziękuję, jak coś dostaniecie, zawsze powiecie poproszę. Ty jesteś już menadżerem menadżerów, no to masz przerąbane, bo się absolutnie nie dowiesz o niczym. Zdają się być oczywiste, ale takie nie są. I teraz my to wszyscy wiemy i kurczę, nikt tego nie robi. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rekowski. Dzisiaj odcinek książkowy. Czasem mamy takie odcinki, w których rozmawiamy trochę o jakiejś książce, która zrobiła na nas wrażenie takie czy inne. I co prawda dzisiaj to nie będziemy omawiać szczegółowo tej książki, ale jednak jest trochę w niej ciekawych rzeczy dla nas. Książka to The Five. Pierwsze 5 lat prowadzenia firmy Tomasza Karwatki. Bardzo prawdopodobne, że o niej słyszeliście, bo no, jest duży hype, jest dużo informacji na ten temat w internecie i jest to rzecz, o której było ostatnio głośno. Nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać, bo czytając tę książkę, jak widzicie jeszcze jestem gdzieś tam w 1/3, trafiłem na pewną rzecz, która moim zdaniem jest super wartościowa z punktu widzenia nie tylko przedsiębiorców, bo ta książka jest pisana do przedsiębiorców, do startupowców, do osób, które rozkręcają własne firmy i chcą na nich zarabiać, sprzedawać. Tutaj jest oczywiście trochę rzeczy, które są bardziej uniwersalne i właśnie jedna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna, trzeba ją często podkreślać, bo czasami tego brakuje liderom w IT i nie tylko. A co to jest? Otóż tutaj Tomasz pisze o tym, jak dostać się do najlepszego zespołu, rozwija historię o tym, jak rozpoczynać swoją karierę, jak znajdować to miejsce, w którym będzie się pracować, w którym będzie się rozwijać i on tu sformułował takie 3 podstawowe rady, on to nazwał innowacyjne rady, tak chyba trochę ironicznie, które mówią o tym, że nie musisz być ani szczególnie uzdolniony, ani bogaty, żeby odnieść sukces. Musisz stosować się tylko do tych 3 podstawowych rzeczy. Paweł, lubimy trójki, prawda? Zdecydowanie. I teraz zanim pojedziemy dalej i powiem wam, co to jest, to przede wszystkim trochę kontekstu, bo też my od lat powtarzamy i ja osobiście hoduję temu modelowi, że jako liderzy powinniśmy zespoły, w którymi zarządzamy, rozwijać jako swoją właśnie firmę. Więc od przedsiębiorców my możemy się nauczyć bardzo dobrze, bo twój zespół jest niczym innym jako taka mikrofirma działająca w ramach danej organizacji, czyli jeżeli jesteś odpowiedzialny za zespół, jesteś odpowiedzialny za ludzi, za komunikację, za rekrutację, za rozwiązywanie konfliktów, problemów, ewaluację, kontrolę i wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę każdy przedsiębiorca w każdym biznesie, niezależnie od branży, musi robić również. Wychodząc z tego założenia, że to nie jest moja praca, już tym bardziej, kiedy jesteś pracownikiem na etacie, myślisz sobie, że ale to ja w sumie przedsiębiorcą, to ja nigdy nie chciałbym być, się nie nadaje. Problem w tym, że praktycznie nimi jesteś, bo to jest dokładnie ten sam zestaw kompetencji, który sprawia, że liderzy są świetni lub są beznadziejni, bo jeżeli traktujesz to jako tylko właśnie taki, no ja przyjdę, urlopy wypiszę, a w sumie to mi sprzedali moją rolę tak, że w sumie robię to samo, ja się czuję duchem programistą, pracownikiem, a tak naprawdę nie liderem i przedsiębiorcą, no to jest prosta droga do porażki. Więc Krzysiek, co to są za te 3 rzeczy według Tomka? Zdają się być oczywiste, ale takie nie są. To są takie trochę banały. Jak to jest, Paweł, z tymi banałami, prawda? Że to jest takie pudełko, do którego zaglądamy, chowamy tam te banały i nigdy do nich nie wracamy. Więc pierwsza rzecz, bądź na czas. To jest bardzo ważne, bo jest to taki pierwszy sygnał tego, że się szanuje drugą osobę, że się podchodzi do swojej pracy systematycznie i to buduje zaufanie, a nie zawsze o tym pamiętamy. Ja nawet z doświadczenia pamiętam sytuację, kiedy
marnowane są naprawdę grube setki tysięcy, jak nie miliony, myślę, że w skali rocznie w dużej organizacji to jest choroba numer 1, gdzie ucieka kasa, czyli spotkania. Wszystkie spotkania, gdzie jest zaproszonych w ogóle 10, 50, 100 osób, czy jeżeli mówimy na przykład o zespołach pracujących na przykład w skalowanym Scrumie, gdzie mamy eventy na kilkadziesiąt czy kilkaset osób, no to jest paranoja, kiedy tak naprawdę zbiera się na czas 1/3 albo i mniej. I teraz co robimy? Czekamy na tych ludzi, którzy mają przyjść, ale jeszcze nie przyszli. Czy są ważni, czy nieważni, to już jest nieistotne, bo to jest po pierwsze oznaka braku szacunku, a po drugie realne palenie pieniędzy. Nie? Zresztą to jest nasza odpowiedzialność też jako właśnie liderów, że nie dość, że musimy być na ten czas, to jeszcze nie możemy doprowadzać do sytuacji, że narzekamy na tych, których nie ma. Ani doceniamy tych, którzy robią źle. No bo jeżeli ktoś się spóźnia, a spóźnia się notorycznie, no to tak na dobrą sprawę generuje koszty, no bo to są godziny niewykorzystane na nic, wykorzystane na czekanie na kogoś, kto łaskawie nie przyszedł na czas, a konsekwencje tego ponoszą wszyscy, którzy są punktualni. Tego nie możemy robić. To jest coś, jeżeli tak macie u siebie w firmie, musicie to odwrócić. Jeżeli macie umówione spotkanie na 12, to zbieramy się przed 12, żeby o 12 zacząć. Albo wchodzimy o 12 i zaczynamy o 12, a nie 15 po. Jest też takie powiedzenie, które mnie rozbawiło do łez swojego czasu, kiedy znajomi wrócili z dużego eventu w Johannesburgu, w RPA, gdzie tam kultura jest taka, że Europejczycy mają zegarki, a tam oni mają czas. Więc jeżeli umawiałeś się na przykład z taksówkarzem, który macie zawieźć, czy to do hotelu, czy na konferencję, czy do biura, czy na lotnisko, no to on przyjechał wtedy, jak mu się chciało, więc nie ma żadnej gwarancji, że będzie na czas, więc tym bardziej planowanie, organizacja, skuteczne działanie po prostu się rozsypuje. Druga zasada, prosta, podstawowa, banalna, a jednak mimo wszystko nie zawsze o niej pamiętamy, to bądź słowny. I po pierwsze, to znaczy, że jeżeli mówisz, że coś zrobisz, to zrób. Ale z drugiej strony, jeżeli coś się wydarzy, widzisz, że nie dasz rady tego zrobić, to też powiedz. Biznes premiuje przewidywalność. To jest cytat z Tomasza Karwatki, bardzo mi się podoba. Ta przewidywalność zarówno na plus, jak i minus jest bardzo ważna, czyli zaskoczenia pozytywne, negatywne nie są dobre po prostu. Ważne jest to, żeby dowozić to, co się obiecało zrobić. I tutaj znowu zacytuję, bo to jest moim zdaniem super ważne. Cytat brzmi: staram się nie pracować z osobami, które nie rozumieją tej zasady. Niektórzy, na szczęście, w cudzysłowie, nie dowożą nawet najprostszych ustaleń, co pozwala ich łatwo zidentyfikować jako niesłownych. To jest po prostu moc. Myślimy sobie, dobra, nie ma co się przejmować, załatwię to dzień później, nic nie powiem. To jest duża wtopa w oczach wielu osób. I też o tym mówiliśmy już w odcinku 50, czyli ponad 100 odcinków temu, czyli wymądrzasz się i co dalej, czyli o tym podejściu walk the talk, czyli jeżeli coś powiesz, to zrób. Jeżeli wiesz, że tego nie zrobisz, to tego nie mów, bo to jest kolejna rzecz, że my często wymyślamy, zachowujemy się jak taki ułomny LLM i zaczynamy halucynować, że przychodzi szef, często jeżeli traktujemy hierarchię organizacyjną, która jest wysoka, że już przyszedł w ogóle jakiś wielki szef, albo szef naszego szefa, albo ktoś ważny w organizacji i czujemy się z tym, że musimy zrobić to, co on chce, choćby nie wiadomo jakim kosztem i nie wiadomo jak, mimo że wiem, że się nie da, no bo przecież znamy się na swojej robocie, zatrudniamy świetnych ludzi i nie urwaliśmy się z choinki i teraz, kiedy zaczynamy halucynować i wymyślać, i odpowiadać tak, na wszystko mówimy tak, da się zrobić, tak, będzie, na jutro, na wczoraj, to jest ogromny też problem dla deweloperów, dla ludzi w zespole, którzy później mają taki zgrzyt, że kurczę, co się w tej organizacji dzieje, że dobra, mamy jakąś kulturę, mamy jakieś procesy, mamy jakieś działania, a to wszystko leży i kuleje właśnie przez nasz tutaj poziom zarządzania i tą nieumiejętność, czy właściwie takie działanie bardzo optymistyczne, czyli tak, zrobimy wszystko, nie? Tylko że na kiedy? Na wczoraj, nie? A kiedy będzie realnie? Za miesiąc. A już tym bardziej sprawa się robi skomplikowana, jeżeli mamy zespół międzynarodowy w różnych organizacjach, mamy osoby z różnych kultur, które mają zupełnie inne podejście i kulturowo nie są w stanie na przykład powiedzieć, że nie da się tego zrobić, albo już tym bardziej powiedzieć, że jest jakiś problem w projekcie, jakieś wyzwanie. W tym momencie robi się ogromne wyzwanie, bo zobaczcie też, że tu jeszcze mogę przypomnieć odcinek z Sebastianem Drzewieckim i wyzwanie, które oni mieli, bo to jest coś takiego, co mi bardzo tutaj mocno rezonuje.
Czyli jeżeli jest problem, jest sytuacja, bo to jest naturalne, problemy będą się działy, my musimy tego słowa dotrzymywać, ale też się komunikować, że jeżeli coś jest nie tak, no to możemy siedzieć cicho udawać, że się nie stanie, nic się nie stało i czekać, aż wybuchnie. I tak na dobrą sprawę tutaj zasada jest prosta. Im dłużej czekasz, tym wybuch będzie bardziej bolesny, będzie większy problem i później ciężej będzie to posprzątać, a jednocześnie nie korzystamy z ludzi, których mamy. Bo w przypadku Sebastiana, kiedy oni mieli problem z budżetem, mega polecam, będą ten odcinek podlinkowany w notatkach, jeżeli tego nie widzieliście. Oni mieli problem z budżetem, gdzie musieli znaleźć całkiem sporo kasy i zaangażowali cały zespół. I to jest też świetne, bo kiedy komunikujemy się jasno, że jest problem, coś idzie nie tak i jest, nie dość, że jesteśmy słowni w tym, żeby dotrzymywać rzeczy, ale też bierzemy odpowiedzialność za działania, to nagle możemy też wykorzystać potencjał ludzi, którzy nam pomogą ten problem rozwiązać, a nie zostajemy w tym sami. Bo jeżeli my ściemniamy, udajemy, to ja się wcale nie dziwię, że Tomek tak to napisał, że na szczęście ludzie tak mają i szybko da się wyłapać, bo tą tendencję niestety widać wśród liderów przez wiele różnych rzeczy od strony, czy to podejścia, postawy, kultury, jakichś przekonań, czy obaw, strachu, poziomu własnej wartości. To jest coś, z czym trzeba pracować, więc jeżeli wiesz, że czegoś nie dowieziesz, mów. Jeżeli wiesz, że się tego nie da zrobić, to nie mów, że to zrobisz. Nie obiecuj gruszek na wierzbie, bo to przyniesie tobie tylko i wyłącznie problemy i konsekwencje, sprawi, że twój zespół się wkurzy i wtedy będą narzekać na ciebie, na całą firmę i na to, że no tutaj jest jakiś taki nieogar, pierdzielnik taki, że nie wiadomo o co chodzi. No i trzecia zasada, bardzo, bardzo krótka, więc zacytuję ją w całości, więc to znowu jest cytat z książki. Bądź uprzejmy. Magiczne słowa, bycie grzecznym, szanowanie drugiej osoby, najprostsze zasady, które powinniśmy wynieść z przedszkola. Koniec tej zasady. No i to jest wow, prawda? Bo wydaje się, że rzeczywiście, no uczymy to dzieci, tam mów, dziękuję, do widzenia, przepraszam i tak dalej. Wydaje się to być zawsze taki default, a mimo wszystko, ile osób nie jest uprzejmych? I to nie tylko mam na myśli takie właśnie miękkie słowa, te magiczne słowa, ale chociażby w komunikacji, podziękowanie za maila, podziękowanie za wiadomość, albo gdzieś tam zmiękczenie tego komunikatu na zasadzie fajnie, dzięki, że mi przesłałeś, mam nadzieję, że ten projekt pójdzie fajnie, czy coś takiego. Cokolwiek takiego, żeby pokazać, no, że jesteśmy uprzejmą osobą. W biznesie to naprawdę otwiera wiele drzwi i pozwala nam zajść dalej. Ja bym tą uprzejmość troszkę rozszerzył i nazwał to życzliwością, bo to jest też jeden z nawyków, których uczymy ludzi w projekcie, który robię obecnie i uwierz mi, że to jest piekielny problem z racji tego, że sportem narodowym Polaków jest marudzenie, narzekanie i przyjmowanie czy dawanie właśnie komplementów, powiedzenie czegoś dobrego, bycie życzliwym dla tej drugiej strony, zwłaszcza w sytuacji, kiedy różnimy się, czy to profilami osobowości, stylem komunikacji, czy poglądami na dowolny temat, bo mamy świat, jaki mamy. Ludzie są bardzo mocno też spolaryzowani, internet w tym nie pomaga, każdy siedzi w swojej bańce i teraz jeżeli spotka kogoś z zewnątrz, no to nagle jest, wiesz, fight i wojna na zasadzie na śmierć i życie, bo ty myślisz inaczej niż ja i mamy sytuację taką jak w Dniu Świra, że Polak Polakowi Polakiem i jesteśmy nieżyczliwi, naszym celem jest dowalić drugiej stronie i często nieświadomie, bo też mając osobowość nerda typowego, gdzie no nie po to uczyliśmy się programować, żeby w tym momencie rozmawiać z ludźmi, to jednak ta komunikacja jest piekielnie ważna i teraz to też co nieraz powtarzamy, że za przekazanie komunikatu odpowiada nadawca, czyli to jest twój problem. Nie tego, że ktoś myśli inaczej, nie, że ktoś odbiera to inaczej, tylko jeżeli komunikujesz się w sposób taki suchy, oschły, konkretny, oczekujesz, że wszyscy mają tak samo, niespodzianka, ludzie tak nie mają. I bycie tutaj życzliwym, otwartym, właśnie nastawionym na drugą stronę, bycie też ciekawym przede wszystkim, co ta osoba ma do powiedzenia, no bo masz dwie opcje, albo angażujesz ludzi i zespół i współpracujecie razem, korzystasz z ich talentów, jesteś dla nich życzliwy, otwarty, pomimo wszystkich różnic, które macie, poziomów i tak dalej, albo robisz wszystko sam i wtedy się kłania odcinek z małpami, bo wtedy wszystkie małpy bierzesz na swoje plecy i nie dość, że tylko te małpy, które mają twoi ludzie, bo nagle się okazuje, że ty jesteś najmądrzejszy, no to skoro jesteś taki mądry, to zrób wszystko sam,
A do tego dochodzi cała masa hien, które pojawiają się dookoła i problemów w stylu, dobra, no to skoro ty jesteś takim dupkiem, to ja ci, jak będzie jakiś problem, to ja ci nie powiem. Albo odbiera się to w drugą stronę, właśnie na zasadzie takiej, że ludzie się zaczynają wycofywać, mogą się ciebie bać, mogą nie chcieć z tobą rozmawiać i wtedy tak naprawdę im wyżej awansujesz jako lider, później czy jako szef działu, zespołu i tak dalej, czyli odchodzisz od kodu tej części operacyjnej i już nie wiesz do końca, co się dzieje w projekcie, bo nie pracujesz bezpośrednio z osobami, tylko na przykład jesteś już menadżerem menadżerów, no to masz przerąbane, bo się absolutnie nie dowiesz o niczym, co jest nie tak, co się dzieje i w tym momencie to zaburza dwóm pierwszym rzeczom, o których mówiliśmy, no bo w jaki sposób ty masz być słowny, jeżeli ludzie kłamią, bo się ciebie boją, bo byłeś dupkiem i nie chcą z tobą rozmawiać. Ty masz zupełnie inną wizję świata i to prowadzi do też odklejenia od rzeczywistości tego, w jakiej sytuacji faktycznie jesteś ze swoim zespołem w projekcie i konsekwencje tego mogą być dramatyczne. Trzeba pamiętać o tym, że ta uprzejmość udrażnia tę komunikację. Tutaj mówiłeś, że Polak Polakowi Polakiem, ale ja z drugiej strony mam inną historię. W poprzedniej firmie, w której pracowaliśmy, centrala główna była w Rumunii. I były takie sytuacje, że ludzie w naszym dziale dosyć gładko współpracowali z jakimiś ludźmi tam z centrali, którzy uchodzili za takich raczej trudno dostępnych, czy niezbyt skorych do współpracy. No a my z nimi świetnie współpracowaliśmy, mieliśmy dobre relacje i wszystko było fajnie, udawało nam się załatwiać sprawy. No i tak się zastanawiałem, gdzie jest ten magiczny element tego, że akurat moi ludzie tak dobrze z tamtymi ludźmi współpracują i kiedyś o tym usłyszałem. Ktoś mi powiedział, że no bo wy tacy uprzejmi jesteście, zawsze powiecie dziękuję, jak coś dostaniecie, zawsze powiecie poproszę, zawsze w jakiś taki miły, uprzejmy sposób się komunikujecie, czy to na kolach, czy to w mailach, czy to w jakichś tam ticketach. I to jest to właśnie, że ta komunikacja nie jest taka oschła, jest taka życzliwa. Tak, Paweł, podoba mi się bardziej słowo życzliwa, więc zrobimy tutaj nasz fork tych zasad Tomasza Karwatki, bo jednak życzliwość to jest stopień wyżej od uprzejmości, od używania po prostu miłych słów, to tak bardziej z serca wychodzi, ja to tak widzę. Przypomnę wam te zasady jeszcze raz, bo one są bardzo ważne, musimy je pamiętać, trzeba je sobie gdzieś tam wyryć w głowie. Pierwsze, bądź na czas, drugie, bądź słowny i trzecie, bądź życzliwy dla innych osób. Na sam koniec cytat z książki Tomasza Karwatki, znowu moim zdaniem taki, który jest ważny, żebyście zrozumieli, jak działają osoby, które w jakiś sposób oceniają innych, podejmują ważne decyzje biznesowe. I Tomasz Karwatka pisze: w mojej karierze spotkałem naprawdę dużo zdolnych, nawet bardzo utalentowanych i genialnych osób, które z powyższą listą miały problem. Na koniec niestety wiele rzeczy je omijało. To niesamowite, że można się pozytywnie wyróżnić po prostu będąc punktualnym, słownym i uprzejmym, ale to prawda. Koniec cytatu. I to jest moim zdaniem super ważne. Oceniamy i ludzie oceniają innych ludzi przez to, czy są punktualni, czy są słowni i czy są życzliwi. Koniec, kropka. To jest super ważne. Trzeba o tym pamiętać. I zanim wyłączysz ten odcinek i zanim sobie wrzucisz to do tej szuflady z napisem banał i powiesz, no przecież ja to wiem, nie rób tego, zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie na proste pytanie, czy ja naprawdę jestem na czas, kiedy ostatnio na czas przyszedłem na spotkanie, czy pozwalam na to, żeby spotkanie się zaczęło 5, 10 minut, 15 po czasie, czy czekam na moich ludzi, czy moi ludzie są na czas, może są osoby, na które ty nie masz wpływu, czy okoliczności, na które nie masz wpływu i co realnie z tym robisz, żeby nie wsadzać tego na zasadzie, dobra, no to ja to wiem i nie robię, bo to jest największe wyzwanie i największy problem tego typu rzeczy. To są proste rzeczy i teraz my to wszyscy wiemy i kurczę, nikt tego nie robi, tak jak podkreśla Tomasz w książce. Analogicznie do drugiego punktu. Zastanów się, kiedy ostatnio obiecałeś coś komuś, co wiedziałeś, czego nie dowieziesz, że wiedziałeś, że są problemy, o których nie zakomunikowałeś, nikomu nie powiedziałeś, zamiotłeś coś pod dywan. Jeżeli to jest, to co to dokładnie było i dlaczego? Co powoduje, że zamiast komunikować się jasno, otwarcie,
że występują na przykład jakieś wyzwania, zamiatasz to pod dywan, czy przyjmujesz strategię strusia, wsadzając głowę w piach i zaczynasz czekać. No i ostatnie, czy faktycznie, realnie jesteś życzliwy dla ludzi? Kiedy ostatnio powiedziałeś komuś coś miłego? Czy komplement dla ciebie to nie jest brak opierdzielu? Kiedy też dałeś pozytywny feedback swoim ludziom? Kiedy też dałeś pozytywny feedback swojemu szefowi, przełożonemu? Bo teraz on ma masę problemów i on też na to czeka, bo tak naprawdę zbiera tylko problemy z całej organizacji, a też jest człowiekiem i też życzliwość działa w każdą stronę. W dół, w górę, w bok, do kolegów, do koleżanek, innych liderów, menadżerów, dyrektorów, klientów też, jeżeli masz nastawienie, to jest kolejne pytanie, jeżeli masz nastawienie, zresztą o tym też mieliśmy odcinek, jeżeli masz takie nastawienie, że klient to dupek i całe zło tego świata i w ogóle tworzenie oprogramowania było genialne, gdyby nie tylko ci klienci, no to jest kolejna rzecz do zmiany. Więc nie pakuj tego do banałów, nie rób z tego listy, dobra, ja to wiem, fajnie, tylko faktycznie usiądź, zastanów się, spisz sobie te pytania, odpowiedz sobie na nie i zrób coś z tym, żeby faktycznie wdrożyć to wszystko, bo dzięki temu wszystkim nam będzie pracować się milej, lepiej i przyjemniej, a też wtedy AI nas nie zje, bo w kontekście rynku pracy, na którym jest obecnie jak jest, te 3 rzeczy mogą nas bardzo mocno wyróżniać. To dla przypomnienia te mądrości z książki The Five, pierwsze 5 lat prowadzenia firmy Tomasza Karwatki. Może jeszcze coś Wam podrzucimy, bo tak jak wspomniałem, jeszcze nawet nie jestem w połowie, więc jak coś się pojawi ciekawego, to od nas usłyszycie. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy za to, że nas słuchacie. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwojem swoim jako lidera, albo jeżeli chodzi o te totalne podstawy, albo jakieś rzeczy na wyższym poziomie, to jesteśmy dla Was nerd.management/konsultacje. Zapraszamy do kontaktu, a tymczasem bardzo Wam dziękujemy, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! Cześć!